Żbiczki drogi. Kiedy odpalamy Hojczana i to odpalamy podstawkę, to musimy być świadomi, że wkroczyliśmy w niebezpieczny okres nowego DLC-ka do Hearts of Iron 4. Także zapraszam bardzo serdecznie na premierowy pierwszy odcinek z świeżutkiego, nowiutkiego DLC-ka Gotthammerung do Hearts of Iron 4. Ostatnio na streamie sobie siedzieliśmy, analizowaliśmy, czym chcemy zagrać, czym warto zagrać. Ponadto mamy mniej więcej tego DLC-ka obcykanego dzięki analizie DevDiary. Jak ktoś nie widział, to zachęcam, może sobie na szybko przejrzeć, o czym będzie ten DLC-ek. I zaczniemy naszą przygodę z Gotthammerung, nie od wisienki na torcie, czyli od bonga kelgijskiego, bo to bongo kelgijskie sobie zostawimy na potem. Przyjdzie odpowiednia pora na bongo kelgijskie, czyli zmorę bebiczego, a dzisiaj zanorkujemy w Australii. Austriackie spaczenie. I nie będziemy malować motylków, jak przystało na austriackiego malarza, tylko powiemy twarde i zdecydowane, raczej nie Anschlussowi. Anschluss? Nein! Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź lewo, kupuj na Enewie. Austria, bez austriackiego malarza, Żajczan, widzowie, Gotthammerung, Hearts of Iron 4, Anno Domini 2024, czyli nowe, spaczone przygody przed nami. Odpaliłem sobie Ironmana, bo jest jeden achievek do zrobienia, żeby Austrią obronić się przed Anschlussem, a potem jeszcze podbić Rzeszę Niemiecką. Cel na dzisiaj to zagranie praktycznie historyczną Austrią, żeby było przyjemnie, żeby było ciekawie. To jest nowe austriackie drzewko, w którym można robić różne spaczone rzeczy, począwszy od przywrócenia Habsburgów, po jakieś federacje demokratyczno-dunajskie, po szczyptę komunizmu. My natomiast interesuje nas to drzeweczko, tutaj wziu, gdzie mamy historyczne austriacko-faszyzmy, tak można by to ładnie, elegancko określić, oraz musimy się przygotować do Anschlussu. Bo nie wiem, czy wiecie, ale mamy 2 lata, żeby przygotować się do wojny, więc 4 lotniskowców do wojny nie postawimy. Natomiast będziemy musieli pozbyć się traktatów, które nas ograniczają. Tutaj jest ździebko historycznej, fajnej wzmianki o tym, jak sobie Austria radziła w latach 30. Jako wielcy przegrani poprzedniej wielkiej wojny, ale tym razem nie przegramy, bo tylko Niemcy przegrywają wielkie wojny. Spróbujemy zrobić piękną, soczystą Austrię, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także zapraszam bardzo serdecznie. A zaczniemy od totalitarnego bezpieczeństwa. No nie czujecie się bezpiecznie z zajączkiem? No powiedz, że czujesz się bezpiecznie z zajączkiem. Dobra, mało śmieszne, miało być takie, wiecie, że no, do pierwszy cel, a wyszło jak zawsze mało śmiesznie, także napisz XD, hehe, mało śmieszne. Zając. Austria ma fajnego ducha narodowego, ubezpieczenia Phoenix Insurance, które daje słodkie rzeczy i jak daje słodkie rzeczy na początku, to co robi Paradox? Zabiera, tak jak nasze szekle za DLC-ki. Okazało się, że nasza ubezpieczalnia naszych poborowych żołnierzy jest tylko zadłużona na 250 milionów szylingów, nie wiem ile to by było dzisiaj na nasze, ale możemy albo to odpuścić i wejść w okres zapaści gospodarczej, albo możemy na siłę utrzymać tego Phoenix Insurance'a, tą ubezpieczalnię, dzięki czemu część boostów zachowamy, a potem będziemy mogli wskrzesić go niczym Feniks z popiołu. Także pokryjemy koszty wypłat, to jest 100 political powera w plecy na samym początku. A przypominam, że czas tyka. O nie, co tu się stało? Adi zremilitaryzował Nadrenię, miał być malarzem pokojowym. Powinniśmy przygotować się na najgorsze. I to przygotowanie się na najgorsze to są mechaniki, które z czasem będzie można, więcej się pojawi, w zależności od tego, jak duże będzie zagrożenie Anschlussem. Teraz przypominam, że jest cała mechanika Anschlussu, że Rzesza Niemiecka musi mieć ileś tam procentowo więcej armii od Austrii, ale Austria może się bronić, wystawiając własną armię i boostując sobie partię rządzącą, co opóźni Anschluss. Nie da się go zatrzymać, ale da się go znacząco opóźnić. Zobaczymy, jak bardzo uda nam się opóźnić Anschluss, bo im później zrobimy Anschluss, tym więcej czasu tutaj na przygotowanie, budowę fortów, fortyfikacji. Zaraz pojawią się cele na boostowanie obrony w kraju za pomocą tego zapobiegania Anschlussowi. I my tutaj te takie malutkie, tu widzicie takie Austriaczki malutkie, ale musimy się bronić przed wielką spaszoną Rzeszą Niemiecką. Grubego nie wpuścimy. W sensie nie Żadiego, tylko tego grubego od Luftwaffelek. Nasze drzewko już nieco okrojone, bo jak wybraliśmy ścieżkę historyczną, to te wszystkie alternatywne poznikały, więc troszeczkę nam się zmniejszyło to drzeweczko. Możemy teraz albo
podejść, poprosić państwa zachodnie, demokratyczne, Francję, USA, Wielką Brytanię o pomoc przed Anschlussem, no możemy się zwrócić do Bebiciego. Słuchajcie, my jako Polacy wiemy, ile są warte gwarancje Zachodu. Wyszło jak wyszło we wrześniu. Dlatego ja zaufam Bebiciemu. Bebici, ty jesteś porządny chłopak, ty dobrze chciałeś, tylko ten malarz pokojowy cię troszeczkę spaczył. Stań po stronie austriackiego austrofaszyzmu, że jesteśmy tymi austrofaszystami. Ty wspomóż nas dobrą gwarancją niepodległości. Rozpoczynamy robienie celu narodowego i jednocześnie poprawiamy relacje, bo ten cel ma większe szanse. Nie muszą się zgodzić, ale będzie większa szansa, jak Bebici będzie miał o nas dobre zdanie. A póki co średnio nas lubi, także wyślemy naszych dyplomatów. Jak na początku mówiłem, że tutaj będzie troszeczkę historycznych odniesień do Austrii i tego, jak Niemcy próbowali wpływać, albo właściwie wpływali na politykę austriacką, to gdzieś tutaj paradoks to zamieścił. Mianowicie jest taki jeden żbiczek podejrzany, sympator Niemiec i fan obrazów malarza pokojowego. Albo go sobie zostawiamy i całkowita siła armii wymagana do Anschlussu zostanie obniżona, bo to jest ta cała mechanika Anschlussu i on tutaj będzie troszeczkę sabotował nasz kraj, albo wydajemy 50 pp, psujemy relacje z Niemcami, ale wyrzucamy tego podejrzanego Arturka Seysa Inquarta, nie zostanie naszym doradcą i oddalamy, znaczy zwiększamy wymagania potrzebne Niemiec do Anschlussu, także Anschluss? Nein! Ty no patrz jakie uparte, oni dalej chcą tego Arturka nam wrzucić do rządu. No nie ma szans, on daje takie debuffy i przyspiesza Anschluss. Nein! Kolejne 100 pp w plecy. Ej, to nie będzie chyba takie proste tej obrony Austrii. Nie bez powodu na nas naciskają. Nie ustąpimy. Nein. No i minus 100 pp. Rzesza niemiecka kończy działania. Świetnie, oddajcie nasze political power, bo nie mamy jak poprawiać relacji z Bebicim. Niedobrze się dzieje. Zobaczymy. Ile poprawiliśmy relacji na 24. No miały być pozytywne. Są pozytywne. Może wystarczy, bo zanim nam się PP odnowi, robiąc cel narodowy 0,92 nie zdążymy poprawić. Patrz jak Adi sabotuje. Adi sabotuje nas. A czas ucieka. Już zostało tylko 1,5 roku do Anschlussu. No chyba, że uda nam się go opóźnić. No ja zawsze mówił. Ja zawsze to powtarzał, że Bebici to był dobry chłopak, tylko wpadł w złe towarzystwo. Wystarczyło go ładnie poprosić i Włochy gwarantują nam niepodległość. Nie wiem, czy teraz nie będzie troszeczkę za łatwo, patrząc, że Austria sama z siebie ma dużo mechanik, żeby się obronić, a jeszcze w teorii dostaniemy gwarancję od Włoch. Mam nadzieję, że Włochy odpowiedzą i będą bronić nad przed Anschlussem. Anschluss? Nein! Także, panie Bebici, to będzie zaszczyt, że razem będziemy wspólnie przez tą pierwszą serię na nowym DLC-ku walczyć z imperializmem austriackiego malarza, który już nie przyznajemy się, nie jest austriackim malarzem. Dyplomik za SP został mu odebrany. Także doskonale, panie Bebici, dziękujemy. A, jaka gwarancja. I prawo przemarszu. Lekceważymy teraz traktaty, które ograniczały naszą biedną Austrię po I wojnie światowej. Będziemy mogli w końcu wystawiać dywizje, budować militarki, a państwa zachodnie nic nam nie będą mogły z tego zrobić, bo mamy plecy w postaci Bebiciego. Także zlekceważymy tak traktaty, a potem szybkie przezbrojenie na 720 dni. Bardzo fajne boosty do tempa budowy. Nawet evencik przygotowali z tego powodu i nawet Paradox się postarał i graficzkę dał. Grafika w wydarzeniach na postawce od Paradoxu. Niesamowite. Luty 3.7, mamy jakiś rok, półtorej do wojny z Niemcami, czyli najbardziej agresywnym majorem na początku rozgrywki jako biedna Austria. Możemy w końcu wrzucić jakiegoś doradcę politycznego. I jakbyśmy się jednak rozmyślili, chcieli sabotować naszą Austrię, to możemy tego niemieckiego polityka jednak do rządu wrzucić, który daje nam debuffy, przyspiesza Anschluss i nie można go zwolnić. Więc w razie czego jeszcze jest okazja do sabotowania, ale nie, pierwszego doradcę machniemy sobie Viktoria Kainboka, który jest finansistą faszyzmu, daje consumer goodsy mniejsze, prawo handlowe tańsze, prawo gospodarcze i boostuje nam faszyzmy. Im więcej faszyzmu będziemy mieli w stosunku do neutralnych, tym bardziej będziemy opóźniać Anschluss. Także wrzucamy pana Wiktora. Mamy gwarancję od Bebiciego, troszeczkę zreformowaliśmy politykę, do której zaraz jednak wrócimy. Teraz przede wszystkim przemysł, musimy pozdejmować część debuffów i zaczynamy od reformy bankowej. Myślę, że minus 20% do consumer goodsów. Usterische Kreditstalt to najmądrzejszy wybór. Zrobimy gigantyczny koncern bankowy, który o 20% zbije nam consumer goodsy. Dzięki naszemu doradcy możemy zmienić prawo gospodarcze i Austria to jest chyba jeden z niewielu krajów, które od razu, jak tylko ma political power, no my tam go gdzieś wydawaliśmy, ale od razu może sobie wrzucić gospodarkę wojenną. Austria. Także wrzucamy gospodareczkę wojenną. No i powoli to się zaczyna kręcić.
Właśnie nasz kochany kanclerz austriacki udał się z pielgrzymką do Watykanu, do Papaja, aby pobłogosławił tenże Papa i naszą partię rządzącą, czyli faszystowską, więc Papa i poparł partię faszystowską i dał nam kolejne 5%, opóźniając Anschluss. Mamy wsparcie Bebiciego, mamy wsparcie Papaja. Teraz udaliśmy się do naszej Heimwehry, czyli oddziałów austriackiej milicji, o wsparcie w obronie i twardym Nein do Anschlussu i pojawiła się opcja, że niejaki Ernest Rudiger Standenberg, rozumiem, że przywódca tej Heimwehry, może przejąć władzę w naszej partii i zostać nowym kanclerzem. I my go sobie poprosimy na to stanowisko, bo ma bardzo fajne statystyki, a myślę, że przed Anschlussem nie obroni nas profesjonalna, zawodowa armia austriacka, a właśnie milicja. Czuję, że milicja to jest odpowiedź na twarde i zdecydowane, raczej nie dla Anschlussu. Także to będzie nowe państwo austriackie. Pyk. Nowe państwo austriackie, mamy nowego Ernsta, faszystowski książę rodu Starnbergów. Poparcie wojny ludnej w wieku poborowym, atak milicji, poparcie dla naszych, codzienne wsparcie dla neutralnych niepotrzebne. Ale myślę, że Kurcik może przejść sobie na zasłużoną emeryturę. Przygotował nas do Anschlussu, a Ernst nas obroni przed tym Anschlussem. Pięknie. Niepokojące doniesienia o niemieckim ekspansjonizmie. Siła armii będzie co tydzień się zmniejszać, przeliczona o wartość naszej partii neutralnej i co gorsze, bez powiązań, czyli partia neutralna nam się zwiększa i stabilizacja spada. I to wszystko ten wścibski, pokojowy malarz sabotuje i szponci kręci przeciwko nam. No to niedobra jest, to jest bardzo niedobra. Ja to tyle boostuję naszych, a jedną decyzją nam podbił. Niedobrze. Rzesza niemiecka wyraża niechęć do naszego naczelnego dowództwa. Jeśli w ten sposób postrzelamy ich w wybryki, stracimy tego z generałów i siła armii potrzebna do Anschlussu znowu zostanie obniżona, czyli szybciej będziemy mieli Anschluss i jeszcze bez powiązań nam podskoczy. Także oczywiście się nie zgadzamy. Niemcy nie dość, że do naszej polityki się wtrącają, to jeszcze do naszej armii się wtrącają. To nie ich sprawa. Uruchomimy misję. Jeżeli tą misję wykonamy poprawnie, przeciwstawimy się pokojowemu malarzowi, tak jak Polacy. O właśnie, i to się ładuje. Potrzebujemy political powera. Potrzebujemy bardzo political powera, a political powera nam niestety nie mamy. I mamy już średnie zagrożenie Anschlussem. Anschluss? Nein! Nawet nie robię celu narodowego, tylko po to, żeby mieć political power, bo to się przez 20 dni będzie robić. Dobra, powinniśmy zdążyć. Zwiększymy ochronę naszego naczelnego dowództwa, żeby uniemożliwić Niemcom jakieś podejrzane działania w stosunku do naszych szanownych generałów. Dobra, udało się, 2-1 dni, zdążyliśmy przed wrogością niemieckiego wobec naszego naczelnego dowództwa. Próba zamachu na życie i udaremniona. Wczoraj wieczorem Gestapo wdarło się do mieszkania Wilhelma, gdzie napotkało strażników, którzy ustawiliśmy w naszym naczelnym dowództwie. Rozumiecie? Niemiecki wywiad wparowuje do domciu naszego generała, a tam nasi panowie poważni, z poważnymi minami, patrzą na tych gestapowców, którzy wchodzą przez okno i mówią Guten Tag, Anschluss, nein, nein, nein. Przewidzieliśmy to i dostajemy 150 political powera. Warto było zainwestować. Oj, warto było. Średnie zagrożenie Anschlussem, rozpoczynamy pilną rozbudowę fortyfikacji. Tempo budowy bunkrów plus 20. Pierwsze linie fortów już powoli powstają na granicy. Jak mamy wsparcie i plecy ze strony Włochów, to praktycznie będziemy chyba bronić całej granicy. Bo w teorii można by było się bronić tu i potem tutaj na Dunaju, bo jeszcze jak my będziemy się bronić, to teraz potem wchodzi w Czechosłowacja zaraz, więc z tej strony jeszcze Niemcy będą wchodzić. Ale jak mamy Bebiciego, to bronimy całej granicy. Ty, mamy grudzień 3-8, ja chciałem opóźnić troszeczkę atak Adiego, ale no to jest praktycznie 39, zaraz będzie wrzesień 39 i będziemy razem z Polakami bronić się przed Adim. Nie wiem, czy to jest zbalansowane, no ale jeżeli Adi nie atakuje, bo my tak opóźniamy na razie, zagrożenie cały czas jest średnie, no to my chyba zaczynamy działać. Może uda się wygrać na przykład Węgry albo Czechosłowację Adiemu. To by było dopiero ciekawe. Cholipka, rozsierdziliśmy nowego Adiego. Nowy Adi jest rozsierdzony, Anschluss jest już nieunikniony, w sensie zagrożenie Anschlussem, także wywołaliśmy Adiego z lasu, jak to mawiają. Pytanie, czy jak to dobrze spocisz i dobrze zrobisz cele narodowe i tych doradców porozkładasz dywizję, porobisz, pobustujesz sobie partię. Ciekawe, jak mocno można opóźnić Anschluss. Mamy luty 3-9 i Adi dopiero klika. Luty 3-9 to już od roku powinna być Austria zaanektowana. No dobra, szykujemy się na zderzenie. Poparcie wojny, stabilizacja niestety spada i siła polityczna. Rzesza niemiecka zaczyna proces naszego Anschlussu. Nie mamy już na to żadnego wpływu. Zaczynamy. Anschluss jest już nieunikniony, a właściwie wojna o naszą austriacką suwerenność jest nieunikniona, ale Zając nie byłby sobą, gdyby nie zrobił celu narodowego, który daje nam możliwość działania na politykę węgierską. I z jednej strony będziemy bronić się przed Adim, a z drugiej strony mamy jakieś decyzje, możliwości
aby wysłać ultimatum do Węgier. Tylko zanim wyślemy ultimatum do Węgier, możemy tutaj troszeczkę wpłynąć na ich politykę wewnętrzną za pomocą 50 political powera. Państwo węgierskie wzmocnienie astrojów antywęgierskich, jeżeli się zgodzą, pakt agresji. Właśnie, zabezpieczenie sobie granicy z Węgrami, żeby na przykład nie weszły do osi i nie sparły Adiego w tej wojnie. Myślę, że będzie na miejscu. No to można spokojnie jeszcze z Anschlussem zrobić. Ja się bawiłem jakieś cele tam, gospodarkę robiłem, armię reformowałem. Przecież my mogliśmy sobie Austro-Węgry tymi historycznymi Węgrami zrobić, zanim Adi tam w ogóle pomyślał o Anschlussie. Także wiec przeciwko państwu węgierskiemu. Lecimy. Niemieckie naciski na Anschluss, niespodziewanie społeczne nasilają się. W miarę jak protestujący coraz głośniej żądają, by Austria stała się częścią Niemiec. Berlin naciska na Anschluss, argumentując to chęcią połączenia dwóch germańskich narodów. Dołączymy do Rzeszy i zakończymy grę. I tu by się skończył odcinek. Bylibyście wolni, moglibyście iść. Albo nie. Nein, Austria musi kroczyć własną drogą. Anschluss. Nein! I państwo włoskie, Niemcy próbują dokonać Anschlussu. Przypomnę, że Bebici nas gwarantuje. Pytanie, czy Bebici dotrzyma warunków umowy. Także my jesteśmy zwarci i gotowi. Za niedługo też wysyłamy nasze ultimatum na Królestwo Węgier, bo się prawdopodobnie zgodzą. Fajnie jakby jeszcze ich armia węgierska do nas dołączyła. Jacie. Przecież ta Austria teraz jest tak potężna. Pokażę wam tę platkę jeszcze naszej dywizji. O, tu się jeszcze jakieś dywizje szkolą. Wystaw więcej żbiczków. Dawaj więcej żbiczków. Te diabełki takie, te diabełki to są nasze milicje wsparte piechotą. To będzie takie tanie mięso armatnie. A potem zrobimy zaawansowane dywizje piechoty górskiej z artylerią do przebicia się. Ale na razie to jest nasza Heimwehra i to są nasze diabełki, które obronią nas przed Anschlussem. Tak, diabełki bronią Austrii. Bo żeby nie było, my mamy dużo bonusów. Tu bonusy mamy do ataku obrony w prowincji narodowej. Tu mamy obronę milicji. A połowa naszej armii to jest milicja. Tu są jakieś debuffy, tu się tym nie przejmujcie, ale tu jeszcze mamy Ziutka, który boostuje nam obronę w milicji. I ty jeszcze masz atak milicji, także ta milicja jest niesamowicie zboostowana na tej naszej Austrii. Milicją, naszymi diabełkami powstrzymamy Anschluss. Bebici potwierdza swoje poparcie. W świetle ostatnich wrogich działań władz niemieckich, rząd włoski przekazał nam informację o jego nieustającym poparciu dla nas. Nie bacząc na groźby, udzieli nam gwarancji niepodległości, jeżeli dojdzie do konfliktu zbrojnego, kraj stanie do walki u naszego boku. Rząd niemiecki pożałuje. Malarz pokojowy również pożałuje. Austria będzie niepodległa. Tak jest. A więc wojna? No dawaj. Chyba że stchórzy, no to wtedy troszeczkę mi smutno będzie. Bo plan zakładał wojnę. Rzadko kiedy korzysta się z ryneczka Lidla, chciałem powiedzieć ryneczka Lidla, z ryneczku w Hearts of Iron 4 na sprzęty wojskowe, ale my z Włochami mamy tę umowę na tańsze sprzęty, więc możemy kupić stare etiopskie karabiny po taniości, nawet jest jeden Chińczyk, coś mało tych Chińczyków, bo jest jeden karabin, więc mało, czaisz taki żarcik z mało, bo mało Chińczyków, jeden. Kupimy te karabiny etiopskie od Bebiciego po zaniżonej cenie, poproszę w jednej dostawie 6 cywilek. A, bo tu są dotacje i to się klika, my to za darmo dostaniemy. Ale dobre, ty, to dawaj wszystkie te karabinsy swoje. To my tu dotacje wykorzystamy. Co ty gadasz, ale fajne. Dotacje. Dotacje na karabiny od Bebiciego. Jacie. Oj, wojna. Wojna wybuchła. Adi nas zaatakował. A więc się nie przestraszył. Plus do Kajecika. Myślałem, że się tak przygotowaliśmy, tak opóźniliśmy. Mamy 10 maja 39. Adi właśnie dopiero teraz przeprowadza interwencję na nasze ziemię. Zobaczymy, że się obronimy tym, co mamy. Mamy forty, mamy dobre dywizje, mamy wsparcie Bebiciego. Nie będziemy mieli powietrza. Niestety. Ale mam nadzieję, że to wystarczy to, co posiadamy. Czy nasze diabełki zatrzymają agresywnego, imperialistycznego malarza? Przekonamy się. Na razie obrona na granicy idzie całkiem sprawnie. Paktu nieagresji z Włochami. Czekaj, a my nie mieliśmy paktu nieagresji? A nie, my mieliśmy gwarancję, no właśnie. Bebici odpowiedział. Weźmy sobie dostępy wojskowe. Dawaj Bebici. Twoje dywizje się przydadzą na naszym terytorium. Bardzo dobrze. Nie no, elegancko, tu można odpalić piąteczkę. Nawet Bebiciego nie potrzebowaliśmy do pomocy. Przegięte troszeczkę mi się wydaje. Jeszcze jak ogarniesz sobie, ale pierwszy raz gram tą Austrią. Jedyne co to tam sobie przejrzałem to drzewko. Zając przejrzał drzewko niesamowite. To co na streamie gadaliśmy, gdybaliśmy, dywagowaliśmy, że z czasem Paradox będzie coraz mocniejsze kraje rzeczy w DLC-kach dawał. Żeby zachęcić ludzi do kupowania, a te kraje będą po prostu same z siebie coraz mocniejsze. Mocno wpływające na balans i rozgrywkę. Jeżeli gramy ahistorycznie, to dam jeszcze pół biedy, ale jak chcemy grać historycznie, no to wtedy mogą się dziwne rzeczy wydarzyć.
Ale powiecie tak, zajączku, wojna z Niemcami jako Austria w 39 to jest za mało, seria przymula, także Zajączek słucha swoich widzów i żeby seria nie przymulała, rozpoczniemy jeszcze proces aneksji, a właściwie ultimatum wobec państwa węgierskiego. Prawdopodobnie się zgodzą. Moglibyśmy tu jeszcze podziałać, jakieś tam dywersje na granicy, wysłać sprzęt naszej straży, no ale mamy duże szanse, że się zgodzą, także wysyłamy ultimatum. I zaprosimy Węgrów do naszej frakcji. Pytanie, czy dałoby radę w ogóle zrobić, tak teraz kminie cały czas, mój spaczony umysł ojcowy tam pracuje, czy dalibyśmy radę zrobić to drzewko na ekspansję, Czechosłowację zabrać, Jugosławię zabrać, Polskę i stworzyć cesarstwo austriackie, zanim ten Adi się tam ogarnie. Byśmy wtedy byli cesarstwem austriackim i to my puszowali Adiego, rozumiesz? No, tylko teraz Węgry, panie Horthy, z tobą jeszcze mamy pomysł na ciekawe serie. Proszę się teraz zgodzić, żeby ładnie, zgrabnie wszystko przeszło. Nawet manpower jest! Manpower! Ile my dywizji wystawili? My możemy nowe dywizje szkolić. Jocie. Force attack, przeprawa przez mosty, tutaj na bunkry, rozumiesz? Guderian próbuje się przebić. A powiem wam jeszcze jedną rzecz. Iże, ale tu samolotów lata. A Włosi są? No, młyn jest totalny. W teorii można było nawet się cofnąć, żeby Adi graniczył z Włochami, to wtedy Włochy by tutaj podeszły, bo widzę, że prawo przemarszu nie działa na Włochy. Jezus, ile samolotów lata. Powiem wam więcej, Zając był nawet tak imperialistyczny, że jak to jest drzewko ofensywne i defensywne, to poszliśmy oczywiście w drzewko i marszałków ofensywnych, no bo no nie ma co się ograniczać. W końcu jakaś bardziej zacięta bitwa, tak zauważyłem, że Niemcy korzystają z tych nowych swoich planów. Tutaj jak my mamy sobie defensywę na garnizonach, to oni odpalili sobie Blitzkrieg, który jeszcze 19 dni będzie trwał. My tą obronę mamy permanentną, także a te Messerschmitty to latają. Ale tu ta prowincja, to są wzgórza, bronimy się zawzięcie, w końcu jakieś wyzwanie. Kiedy bronisz swojego kraju przed Anschlussem, a tymczasem dokonujesz aneksji sąsiednich Węgier. Odpowiedź węgierskiego przywódcy jest jak najbardziej pożądana. Złożą broń, nie będą walczyć, gdy będziemy przejmować to, co według prawa jest nasze. Najwyraźniej zrozumieli, że nie warto pchać się w bezsensowną wojnę o coś takiego. Państwo Federalne Austrii wita was. Dokonujemy aneksji Węgier. Ja myślę, że pan Horthy się zgodzi na tą aneksję, bo po prostu chce być bliżej morza jako admirał, a jak połączy się z Austrią, będzie troszeczkę bliżej do spełnienia swoich imperialnych morskich ambicji. Także anektujemy Węgry i dostaliśmy ich armię. Bardzo dobra wiadomość, bo to jest 19 dywizji węgierskich. To jest praktycznie powiększenie naszej armii o 1/3. Co jest bardzo dobrą wiadomością, bo to jest sprzęt i manpower, to są w pełni wyposażone, szczęśliwe dywizje. Cały czas prowadzimy nierówne walki o utrzymanie tej jednej naszej prowincji. Na resztę odcinków frontu Niemcy przestali atakować. Ale co ważniejsze, my nie poprzestajemy na tym, my kręcimy, my szponcimy. Reforma państw centralnych. Stworzymy sojusz, no Niemiec raczej nie zaprosimy, ale Turcję i Bułgarię jak najbardziej. Tu już Zajączek działa. Kanclerz nas wysłał, poprawiamy relacje i z Turcją, i z Bułgarią. Jest duża szansa, że dołączą do naszego państw centralnych, a jak stworzymy sojusz, no to wtedy Bebici będzie mógł bezpośrednio biegać po naszym terytorium, bo na razie no fajnie, że jest w tej wojnie, ale jakoś go za bardzo nie widać. Też dopiero 94 włoskich żołnierzy poległo w imię Nein dla Schlussu. Dawaj te węgierskie dywizje, bo my się tutaj dosłownie na Trytytunie bronimy. Na Trytytunie Lastendzik musiał polecieć. Prawie się Niemcy przebili. Już trzeba było niesamowicie pomanewrować dywizjami. Dobra, reforma mocarstw centralnych. Możemy od razu Bebiciego zaprosić do frakcji. Zapraszamy, panie Bebici. Bebici został zaproszony, a to oznacza, że bezpośrednio jest w naszym sojuszu i może biegać po naszym tu terytorium, więc mam nadzieję, że nas będzie wspierał na linii Alp. Natomiast czy po pierwsze obronimy ten forcik? Fort prawdopodobnie zostanie obroniony, a Bułgaria dołączy i Turcja dołączy do mocarstw centralnych. Witajcie towarzysze, a teraz zapraszamy na wojnę totalną. Nie wiem, czy to dobrze, co my robimy, bo stworzyliśmy sojusz, zaanektowaliśmy Węgry, mamy Włochy, Bułgarię, Turcję, bronimy się w tych Alpach, na tych naszych boostach. De facto o jedną prowincję. Niestety przewaga niemiecka w powietrzu boli niesamowicie. Jak metą w Chojcu była dominacja w powietrzu, bombardowanie kasami, tak dalej boli. Ale zaraz im spadną boosty za tą ich operację. Niemcy teraz mają operację, widzę, że Adibot z tego skorzystał. Mają 10 dni do zakończenia swojego blitzkriegu przez te rzeki i Alpy nasze. My natomiast region garnizonowany mamy permanentne boosty. No i powoli będziemy się szykować o wyścig o Czechosłowację. Spróbujemy zająć ziemię Czechosłowacji, bo jeżeli to będzie działało na podobnej zasadzie co Węgry,
no to dostaniemy ich armię. A Czechosłowacja na historycznych celach tak czy siak padnie w łapska pokojowego malarza i nam niesamowicie skomplikuje sytuację i wydłuży linię frontu. Więc jeżeli tak czy siak mamy o to walczyć, to spróbujmy przejąć czechosłowacką armię. I tu się leciutko sytuacja komplikuje, bo chyba przegrywamy wyścig o tą Czechosłowację. Ile jeszcze zostało dni? 50. Niestety Sudetland dostał przekazany Niemcom. Nie wiem na jakiej podstawie w ogóle układ monachijski. Chamberlain machający tym papierem, że wojny w tym roku nie będzie. Jak już jest wojna w Europie. Mocarstwa centralne kontra malarz pokojowy. No ale dobra, Brytyjczycy naważyliby go bigosu, my musimy go wypić. Tu przygotowaliśmy węgierskie ciężarówki, żeby jak najszybciej zajęły forty wzdłuż naszej granicy. To jeszcze nie będzie takie złe, bo my zajmiemy te forty i tutaj są forty siódemeczki czechosłowackie, które przytulimy. Chodzi, żeby teraz przejąć... No wtedy jakbyśmy przejęli przed tym Anschlussem, no mogliśmy to zraszować. Mogliśmy zraszować, bo wtedy mielibyśmy granicę tutaj u góry, jakby udało się całą Czechosłowację przejąć i byśmy czechosłowacką armią tego bronili. No ale dobra. Chamberlain, Imperia Zachodu, Francja, Brytania naważyły bigosu, my będziemy go pić niestety, ale damy radę. Nie takie spaczenie wygrywaliśmy. No i tak to jest. Co by siedzisz, chillujesz. Niemcy zaczęły puszować na całej granicy. Bebiczy gdzieś tutaj swoimi tankitkami słodkimi wrzuconymi na tereny Alpy i Dunaju puszuje. Brawo panie Bebiczy, najlepsze wykorzystanie lekkich czołgów do ataku przez góry rzeki. Obecnie trwa wyścig o Czechosłowację. Jeżeli będziemy musieli tyle czasu poświęcić co z Węgrami, to możemy nie zdążyć tych wszystkich decyzji przeklikać, a jeżeli nie, no to mamy dywizje przygotowane, które spróbują zająć jak najwięcej terenu, skapitulować Słowację. Na razie dobrze się bronimy. Twarda, zwarta obrona. Pragnę tylko zaznaczyć, że my swoimi działaniami, kiedy powiedzieliśmy nein na Anschluss, rozwaliliśmy niemiecką gospodarkę. Niemiecka ekonomia, skupiona na mefobilsach i podbojów, zużywa obecnie 100% dóbr konsumpcyjnych. Mocy przerobowe, fabryki, wydajność, wszystko poleciało w dół. Więc im dłużej trwa wojna, tym lepiej dla nas, bo niemiecki przemysł słabnie. Poza tym, jeżeli Adi gra historycznie, to za niedługo wypowie wojnę Polsce i reszcie aliantów. A to oznacza możliwości. Odzyskanie dawnych ziem. To nie jest tak, że bronimy się przed Anschlussem, my prowadzimy ekspansję broniąc się przed Anschlussem. Odzyskanie Czechosłowacji. Nie mamy czasu, mamy 30 dni, żeby zrobić aneksję. Wynik jest niepewny, ale mamy sierpień 39. Jeżeli Adi gra historycznie, to on prawdopodobnie od razu leci dalej w ekspansję, więc nie wiem, czy nie zdążymy. 30 dni to jest wbrew pozorom dużo. Bo jeżeli tego nie zdążymy zrobić i Adi nam ukradnie Czechosłowację, to się bardzo złe rzeczy wydarzą. Po pierwsze stracimy dużo czasu robiąc te cele i PP przepalimy, a po drugie nie uzyskamy czechosłowackiej armii, no i nie przesuniemy linii frontu. I będzie problem. Co prawda armia w razie czego jest gotowa, gdyby się taka wydarzyła sytuacja, że Czechosłowacja przejdzie na stronę Adiego, po prostu zostanie zaanektowana. No ale próbujemy, 30 dni. Wyścig o Czechosłowację. Nasze szalone ciężarówki, węgierskie ciężarówki, mam nadzieję, że zdążą przed niemieckimi Opelkami. Niestety, ale przegraliśmy wyścig o Czechosłowację. Tyle w temacie pokoju, no pokoju już dawno nie ma, wszystkie pokoje wyprzedane te w Rumunii. Teraz zacznie się prawdziwy wyścig o Pragę i musimy jak najszybciej Słowację skapitulować. No nasze dywizje tu niby są gotowe, ale szkoda, jakbym wiedział, to już było spokojnie do zrobienia. Niepotrzebnie to robiliśmy jakieś inne cele na przemysł czy na armię. Trzeba było raszować Węgry i Czechosłowację. No, ta Czechosłowacja jakby była wykradziona, no ale dobra, jest jak jest. Nie rozpaczajmy nad rozlanym bigosikiem naszym austriackim, tylko wystrzelamy szalone ciężarówki, turecką piechotę do tego, żeby jak najszybciej zająć te tereny, zająć forty i skapitulować Słowaków. Szalone ciężarówki oczywiście pomogą nam to zrobić. O Jezu, ale te szalone ciężarówki na tych równinach jadą. No Pragę zajmiemy, tylko fajnie byłoby zająć te forty. Przemysł się oczywiście przyda. Nie mówię, że nie. No ale tu już na przykład mamy spotkanie z niemiecką dywizją. Zróbmy na razie odcięcie tak, żeby Niemcy nie mieli połączenia ze Słowacją. Cały czas trzeba patrzeć, czy tutaj nam linia frontu nie wykipi, bo tutaj jest na trytytunie. Ja wiem, że chciwie, ja wiem, że można było się cofnąć i nie bronić tego pasma górskiego, tylko mamy też problem tak zwany manpowerowy. Jak oddamy połowę kraju, żeby skrócić linię frontu, no to nie będzie z czego dywizji wystawiać. Taki paradoks austriacki. W ogóle paradoksem jest to, że my jako Austria bronimy się przed austriackim malarzem. Haha, kolejny mało śmieszny żarcik. Ach, zajączko, cię nigdy nie zmienisz, te twoje mało śmieszne żarciki.
A co to tak tam rozpalone w tym Monachium? Ktoś tu na loty strategiczne na Monachium machnął. Pa, jak tam się pali? Co tu się wydarzyło? Infrastruktura poniszczona. To nie ja, to może Bebici tam bombi. Czuję się na tyle pewnie, że nasza armia pierwszy raz od początku wojny przeprowadza akcję ofensywną. To jest taki cypelek. Go byłoby fajnie wypuszować, tylko to już nie są nasze kory, więc stracilibyśmy boosty do obrony w naszych prowincjach, ale byśmy mogli sobie skrócić linię frontu i oprzeć ją o rzekę, także plusy dodatnie plusujemy. Jak będzie okazja, to ich wypchniemy za tą rzekę. A właśnie ta okazja się pojawia, nasza Heinwera, nasza milicja ładnie zaczyna puszować. Generalnie przez tą aneksję Czechosłowacji, tak jakby Niemcy zapomnieli, że to jest główna linia frontu i oni wszystko przerzucają na tą Czechosłowację. My sobie tutaj ładnie zabezpieczamy, co prawda niziny, ale to jest też przemysł czechosłowacki. Dużo fabryczek dostaliśmy, bardzo dużo fabryczek czechosłowackich dostaliśmy. Tu zaraz otoczymy Bratysławę i tą niesamowitą pancerną, lekką dywizję Rychew wojskowa, Skupicka, Koliciaczkowa, słowacka dywizja zostanie zniszczona, otoczona przy współpracy turecko-włoskiej pod austriackim zarządem powierniczym. A za niedługo mamy 17 września 1939, panie Adi, proszę spojrzeć na wschód, tutaj jest taka Poczta Polska w Gdańsku, ona się opiera. To problem jest taki, że my do Achievka musimy mieć wszystkie ziemie niemieckie. Jak nam alianci to pozabierają i stracimy Warscora, to w konferencji pokojowej będzie problem, żeby to zabrać. To oznacza kolejne wojny. Tak, linia rzeki ustabilizowana, przepuszowaliśmy Dwie kratki niemieckie. I tu krateczkę, i tu krateczkę. Pierwszy raz wkroczyliśmy na tereny Rzeszy, prawda? Prawda, okupujemy tereny Rzeszy niemieckiej. No i co, panie Adi? Może teraz to my machniemy taki anszlusik panu, co ty na to? I może mamy manpower na poziomie zera, a nawet minusowy. I nie zanosi się, żebyśmy w najbliższym czasie mogli podnieść ten manpower. Co prawda 90 tylko kosztuje. Ale myślę, że przechodzimy do ofensywy na całej długości linii frontu. Póki Adi próbuje zatentegować Czechosłowację. Rany, jakbyśmy mieli jeszcze czechosłowacką armię i forty czechosłowackie, jakie by to było piękne i proste do obrony. No niestety, na przyszłość jak będziecie sobie grali, wiecie, że Austria może na spokojnie Czechosłowację przejąć jeszcze przed inwazją Niemiec. Aha, nasza milicja przekroczyła rzekę. Jak dobrze pójdzie, to z Monachium tu zrobimy kociołek. Patrzcie, ile to jest soczystych dywizji. Ale tu będzie piękny kociołek. Tu się rozchodzimy na boki, panowie. Na boki się rozchodzimy. Ale lecimy, dobrze. Monachium padło. Czy wy to widzicie? Monachium pada. Zaraz obtoczymy te dywizje. Obtoczymy, Boże. Otoczymy. Obtoczymy dywizje niemieckie. Może być i obtoczenie niemieckich dywizji. Tylko musicie trzymać. 11 dywizji niemieckiej piechoty to je obtoczymy potem. Obtaczanie niemieckich dywizji. A, przez Innsbruck jeszcze trzeba przejść. Naprzód, towarzysze, za wielką Austrię. Nie będzie austriacki malarz pluł nam w twarz. Ura! Może to nie jest największy kociołek w historii, jaki udało nam się stworzyć, ale zamknięcie prawie 20 niemieckich dywizji w jakichś Alpach, jako Austria broniąca się przed Anschlussem, można zapisać w kajeciku jako jedną z bardziej spaczonych rzeczy. No proszę bardzo, my po Stuttgart podchodzimy, my idziemy prosto na Berlin. Uratujemy Polaków przed wojną. Poczta Polska w Gdańsku będzie bezpieczna. Wojska austriackie, właściwie milicja austriacka obroni ich. Jeżeli uda się skapitulować Adiego, zanim alianci wejdą do wojny, to będzie wybornie. Bo może przy okazji zrobimy delczeka. 84 Warscora może wystarczy, żeby wszystko zabrać. Ale spokojnie, nie dzielmy Bigosu na niedźwiedziu, bo jeszcze możemy to przegrać. Jeszcze mogą się złe rzeczy wydarzyć. Swoją drogą nowe, ładne, białe koniki. Z tym delcekiem, a właściwie z update'em konie mają różne umaszczenia. Ty to widzisz? Nasze diabełki milicyjne puszują niemiecką piechotę regularną. Potęga austriackiej Heinwery. Nasza milicja jest nie do pokonania. Na zachodnim odcinku frontu przy granicy z Francją nasza ofensywa leciutko wytraciła impet, nawet straciliśmy Stuttgart. Jest problem z domknięciem tych kociołków, bo przypomnę, że my biegamy de facto na milicji, a wróg ma przewagę w powietrzną, więc jak ma tak zgrupowane oddziały, to musimy poczekać, aż ci Niemcy troszeczkę bardziej zgłodnieją, ale tutaj w okolicach środkowego odcinka frontu, na granicy powiedzmy Czechosłowacji i Bawarii, ładnie nasze wojska cały czas wykorzystują przewagę i puszują na północ. Litwa odrzuciła niemieckie żądania. Proszę bardzo, daliśmy przykład państwom europejskim, jak Adiemu mówić nie. Jak Adiemu mówić twarde i zdecydowane raczej nie. Czekamy, aż teraz Polska odrzuci pretensje do Poczty Polskiej w Gdańsku. Ciekawe, czy Adi zaatakuje Litwinów. Wtedy wciągniemy Litwę do wojny, a Litwa jest gwarantowana przez Wielką Brytanię i Polskę. Fiu, jaka koalicja się tworzy. I to wszystko dzięki nam, towarzysze.
Jeszcze Włosi wysyłają dodatkowe wsparcie wojskowe. Więcej etiopskich karabinów i 250 sprzętu wsparcia. Dawaj. Mały update'ik, bo tu jest naprawdę spocona wojna. Spocona wojna. Dobra, dobra. Taka wypocona, gdzie trzeba pomanewrować, pomyśleć, pokminić, gdzieś zaatakować, gdzieś odpuścić. Nasz tasiemiec powoli wbija się do Saksonii. Saksonii jest bardzo blisko do Berlina. Jesteśmy powiedzmy w połowie wysokości Niemiec, jeżeli chodzi o ten nasz puszcz centralnej. Jest szansa, że odbijemy Stuttgart, czyli bardzo ważny supply hub. Natomiast Finlandia odrzuciła radzieckie żądania, czyli historycznie wszystko się toczy, a nam się odpaliło niestety z wyniku spadku stabilki unikanie poboru. I musimy przepalić 120 pp. Ja właśnie chciałem podnieść pobór. Brakło nam dosłownie 26 political powera. I teraz będziemy mieli minus 120. I zapomnij pani o podniesieniu manpowera. My cały czas puszujemy nie z zerowym, a z ujemnym manpowerem. Rozumiesz? To nie jest tak, że straciliśmy Wiedeń na rzecz słowackiej dywizji, bo bebiczi Włosi nie utrzymali granicy tutaj. W ogóle tak nie jest. Spokojnie, zaraz to odbijemy, jeszcze zrobimy gigantyczny kociołek. Zaufajcie mi, jest dobrze. To, że Słowacy okupują Wiedeń, to jest tylko drobny wypadek przy pracy. Rzesza niemiecka atakuje Polskę. Dobrze, idealnie. Idealnie. Możemy zaprosić... Polskę możemy zaprosić do frakcji. Polacy! Przyjaciele, bracia, chodźcie do nas, nie? Idźcie do tych aliantów. Zapraszamy do frakcji. No idealnie. To wszystko było pod kontrolą. Poważnie, my tą wojnę wygrywaliśmy, bo w końcu pozbyłem się tych kociołków. Gdyby nie to, że nie możemy podnieść manpowera, to byłoby jeszcze prościej. Niemcy już prawie podchodzą pod 3/4 miliona. Tu teraz zgromadzimy armię, 14 dywizji, które będzie się przebijało tędy, tu, cyk, 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 żeby właśnie odciąć te wszystkie niemieckie dywizje na Słowacji. A tu na razie, no, doszliśmy do fajnej linii rzek, lasów, żeby zatrzymać Niemców. Szkoda, że Lipsk stracimy. Tu było przez chwilę okazja, żeby zrobić kociołek. Niestety nas wypchnęli siłą masą. Bo niemieckie dywizje też na Polskę poszły. Dlatego tak troszeczkę się odciążyło. Dobrze, dobrze, tu kolejny kociołek. Aha, dobrze. Szybka aktualizacja z postępów na froncie wojennym. Niestety musieliśmy wycofać się z Saksonii. Odpuściliśmy Lipsk, Dresden, nawet nas wypchnęli z Pragi. To wszystko kosztem tego, że Węgry są kociołkiem. Cholipka. No dobra, ale to wszystko kosztem tego, że my idziemy w kierunku granicy z Polską i wtedy to będzie kociołkiem, to będzie wasz kociołek. Znaczy niby jest Bratysława, stolica, ale to się tym zajmiemy. Najważniejsze jest też to, że tutaj Zagłębie Rury to najbardziej przemysłowe centrum Niemiec jest puszowane, no i nasze dywizje bezpośrednio puszują, żeby przeciąć Rzeszę na pół, bo zrobiliśmy wyłom i znaleźliśmy lukę w dywizjach niemieckich. Niemcom też powoli zaczyna brakować dywizji na wojnę totalną. Gdyby nie te braki manpowera, to już byłoby po wojnie. Gdyby nie to, że nie zdążyliśmy zająć Czechosłowacji, byłoby po wojnie. Jak tam Królewiec. O, Polacy z Litwinami zrobili kociołek. Proszę bardzo. Mocarstwa centralne. Wszystko pod dowództwem naszej Austrii. Pierwsza wspólna polsko-austriacka bitwa pod dowództwem Wincentego Kowalskiego kontra Erwin Rommel. Broni się tutaj w okolicach na południe od Katowic, w tych górach. Polacy z jednej, my z drugiej strony puszujemy. Piękne, piękne zwieńczenie tej serii mi się nam szykuje. Stocznie! Mamy dostęp do stoczni, mamy dostęp do morza, styczeń 40 roku. Pierwsze stocznie. Nie nad Adriatykiem przez Triesty, tylko na Morzu Północnym. Pierwsze austriackie stocznie. Great sukces. Nie pytajcie się zająca, co się działo na terenach Czech podczas Anschlussu austriackiego, wojny Anschluss austriacki, bo ja tego nie rozumiem, co tu się dzieje. Tu jest taki burdel. Ale dobrze, odwracamy uwagę Niemiec i zajmujemy ich kory. Co szybciej padnie? Czy nasza stolica w Wiedniu, czy stolica Niemiec w Berlinie? Nasza druga dywizja piechoty właśnie zmierza w kierunku Reichstagu, Rzeszy. Przypominam, że teraz tu są te great projekty. Reichstag możemy przejąć niemiecki, stabilizacja plus 5%. Od razu Hamburg, widzę, że tu dywizja się wycofała. Proszę to wszystko zająć, zdobyć I skapitulować Niemcy. Ale to jest burdul. Berlin zdobyty! Dobrze. Dobrze, udało się. Great sukces. Stolica teraz jest w Hamburgu, ale do Hamburgu również idziemy. Pytanie, czy to, co kontrolujemy, wystarczy, żeby Niemcy skapitulowały? Jeszcze jak? Jak zajmiemy Hamburg, powinno być git. Jak zajmiemy Hamburg, powinno być git. Szkoda, że Niemcy klasycznie bot nie broni swojej stolicy. Może kiedyś doczekamy jakiejś desperackiej obrony kancelarii Rzeszy, miast fortec. Jeszcze Kilonie zdobędziemy dodatkowy warscore. Dobra, kapituliren, bo musi tam wystarczyć warscora, żeby zabrać wszystko. Tak, wygraliśmy, obroniliśmy się, dobra, ale to jest połowa sukcesu, bo jeżeli nie zabierzemy wszystkiego,
to nam nie zaliczy achievementu. Musimy zabrać wszystkie początkowe prowincje Rzeszy i będziemy mieli obroniony historyczny Anschluss. No mamy dużo tego warscora, ale może niewystarczająco. Włosi i Polacy mogą się z nami próbować licytować. Polakom możemy odpuścić jakieś... Polacy z Włochami się licytują o Warmię i Mazury. Królewiec! O, jak nas jeszcze czeka wojna z Bebicim, to psycha moja będzie nagięta do granic możliwości. Udało się wytargować wszystko, zanim szarpał się, rzucał z tym Bebicim na konferencji pokojowej. Zabraliśmy wszystko oprócz Rusi Zakarpackiej, którą zabrali Polacy. Ale to nie były kory niemieckie, więc mam nadzieję, że nie będzie liczone. Potwierdzamy. Wychodzimy. Wygraliśmy, obroniliśmy się jako Austria przed Anschlussem, rozumiesz? Może nie było łatwo, może musieliśmy wykorzystać pomoc Włoch, Bułgarii. Bułgarii w sobie nie było, nie wiem co ta Bułgaria robiła. Turcja trochę dywizji przysłała, potem Polacy się pojawili. Ale czy zaliczyło nam achievka? Tak, mamy, jako Austria kontroluj wszystkie startowe prowincje. To w sobie można by zrobić na przykład, nie wiem, pewnie Habsburgiem łatwiej, a nie w Anschlussie, no ale no wiecie, fabułkowy achievement, historyczna ta Austria, no półhistoryczna Austria, broniąca się przed Anschlussem, robiąca tego achievka, zdobywającego, podbijającego Niemcy. Łojacie, jak ja się tu napocił, namęczył, to co się działo w tych Czechach, to jest jakaś abominacja. Ja już w pewnym momencie chciałem się cofać na granicę tych fortów i odpuścić tą Czechosłowację, bo ten Wiedeń przychodził z rąk do rąk, tu były kociołki, ależ piękna seryjka wyszła, piękny odcinek, piękny, spocony odcinek. Oczywiście można by jeszcze klikać dalej, robić jakieś dziedzictwa imperium, inne pierdoły, ale celem tego było odwrócenie Anschlussu, to my zanektowaliśmy Rzeszę, zrobiliśmy achievka, historycznie wybroniliśmy się, także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak chcecie więcej Hojca, macie pomysły na Hojczany, przypominam, sekcja komentarzy albo na Discordzie. Dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Jeszcze tylko ostatnie spojrzenie na naszą wersję mocarstw centralnych z Polską, Litwą, z Bebicim, Turcją. Tu podziękuję wam za uwagę i do następnego. Cześć, cześć.